niniejszym filmie przedstawimy zasadę działania oraz przykładową konfigurację usługi Load Balancing as a Service w chmurze Atman Cloud. Na początek wyjaśnimy, czym jest Load Balancing. Jest to serwis, który równoważy obciążenie ruchu przychodzącego do load balancera na jego adres IP, przekierowując ruch na wiele serwerów świadczących taką samą usługę. Serwery takie zwane są również backendami lub w ekosystemie OpenStack memberami. W usłudze Atman Cloud load balancer składa się z dokładnie jednego adresu IP, na którym jest uruchomiona usługa, z co najmniej jednego portu, na którym nasłuchuje load balancer, zwanego dalej listenerem, oraz puli wewnętrznych serwerów, do których przekierowywany jest ruch za pomocą wskazanego algorytmu równoważenia, tutaj round robin. Warto zwrócić uwagę, że load balancer może weryfikować, czy poszczególne backendy działają poprawnie za pomocą health monitora, dzięki czemu niesprawne backendy są automatycznie tymczasowo wyłączane z puli. Wracając do panelu usługi Atman Cloud. Obecnie mamy stworzone dwie instancje, na których zainstalowany jest serwer www zwracający na porcie HTTP, czyli 80, informację o nazwie backendu. Warto zauważyć, że serwery te mają odblokowany port 80 w regułach Security Groups, tak aby akceptowały ruch HTTP. Aby utworzyć load balancer, przechodzimy do odpowiedniej zakładki oraz wybieramy Create Load Balancer. Wybieramy nazwę oraz flavor. Obecnie dostępne są trzy flavory pozwalające na uruchomienie load balancera o przepustowości 200, 500 lub 1000 megabitów na sekundę. Wszystkie z load balancerów uruchomione są w architekturze o wysokiej dostępności, czyli w wypadku awarii jednego load balancera całość ruchu zostanie przejęta przez zapasowy. Następnie wybieramy sieć, z której przypisany zostanie adres load balancera. W naszym projekcie mamy dostępną jedynie sieć wewnętrzną, w związku z czym, aby load balancer dostępny był z internetu, po jego utworzeniu dopniemy do adresu load balancera publiczny adres floating IP. Następnie przechodzimy do zakładki Listener, aby skonfigurować protokół oraz port, na którym load balancer będzie nasłuchiwał. W naszym przypadku będzie to protokół HTTP oraz port 80. Kolejno przechodzimy do tworzenia puli, gdzie wybieramy algorytm równoważenia ruchu. U nas round robin. Dalej dodajemy członków do puli. Kreator podpowiada nam adresy wszystkich instancji już utworzonych w naszym projekcie. Wybieramy żądane instancje oraz uzupełniamy porty, na których nasłuchują. Nie jesteśmy tutaj ograniczeni do zasobów stworzonych w naszym projekcie, gdyż wybierając opcję Add External Member możemy wskazać dowolny adres IP. Na końcu konfigurujemy Health Monitor. W naszym przypadku będą to testy połączeń HTTP, a sprawny backend powinien odpowiadać kodem HTTP 200. Teraz klikamy Create Load Balancer oraz czekamy, aż Operating Status zmieni się na Online oraz Provisioning Status na Active. Potrwa to kilkadziesiąt sekund. Gdy load balancer jest utworzony poprawnie, przydzielamy mu adres floating IP z sieci publicznej, tak aby był dostępny z sieci Internet. W tym momencie spróbujemy wysłać zapytanie do load balancera, wykorzystując proste narzędzie CURL. Widzimy, że backendy odpowiadają naprzemiennie, zgodnie z algorytmem round robin.
Teraz wyłączymy jeden z backendów, co może zasymulować jego awarię lub prace utrzymaniowe. Poczekamy, aż maszyna się wyłączy i ponowimy test. Widzimy, że odpowiada tylko jeden z backendów. To wszystko w niniejszym poradniku. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych testów usługi Atman Cloud, w ramach której możemy wykorzystać zaprezentowaną funkcjonalność load balancingu.